Witam kolejny raz dzięki uprzejmości PBS Connect Poland, dystrybutorowi produktów Moleskine na Polskę. Mogę zaprezentować kolejną porcję kalendarzy. Troszkę to spóźnione, spowodowane częściowo moją chorobą, ale nadrabiam zaległości. Dzisiaj pokażę 3 małe kalendarze i 3 duże. Zacznę od tych mniejszych, tych, które moim zdaniem są takie najbardziej poręczne, od wielu lat towarzyszą mi w drodze notowania. I tu pierwszy to tak zwany miesięczny notatnik, który jak wszystkie z tej kieszonkowej serii na początku ma takie same elementy, miesięczne rozkłady, a tu zaczyna się część właściwa, czyli rozkład miesięczny na jednej stronie i następna rozkładówka z notatkami. I tak tutaj mamy 12 miesięcy i mamy 12 rozkładówek, a reszta tego notatnika, mniej więcej połowa, to kartki poliniowane, które służą do notowania dodatkowych informacji. Zazwyczaj mamy tu różne wkładki i w kalendarzach mamy takie oto 3 kartki, troszkę mi się zgięły, nalepek, którymi możemy sobie nasze wpisy w kalendarzu ubogacić. Oczywiście kieszonka jest w każdym z tych kalendarzy. Mamy oczywiście zamykanie na gumkę i logo firmy z tyłu, a ten kalendarz jest w miękkiej okładce. Tak samo jak kolejny, tym razem kolorowej okładce. Tu jest weekly i tutaj mamy troszkę inny rozkład. Te części, elementy, które pokazałem wszędzie są tak samo i w tym na początku. Tu natomiast mamy po lewej stronie rozkład tygodnia, po prawej miejsce na notatki i tak jak mówiłem, kieszonka z różnymi gadżetami na końcu. No i trzeci, który jest w twardej okładce tym razem, a ten kalendarz ma tygodniowy rozkład horyzontalny i jak się to różni od poprzedniego, tak, że cała rozkładówka jest z całym tygodniem i nie mamy stron na notatki. Także te 3 kalendarze plus najgrubszy dzienny kalendarz, którego nie mam, to stanowią właściwie komplet. I teraz próbki pisma. Mamy tutaj 2 atramenty, cienka i gruba stalówka, roller, fifth, jotter i długopis i ołówek. Widać, że no kiepsko raczej sobie tu atrament, właściwie papier radzi z tym atramentem i the fifth też troszkę przebija. Taka sama sytuacja z papierem jest w tym drugim, natomiast tym pierwszym, natomiast trzeci z twardą okładką ma ewidentnie lepszy papier. Tu nie mamy przebijania na drugą stronę, jest tylko prześwit. Tak więc kalendarze te różnią się rodzajem papieru ewidentnie. Nie wiem, czy to zasada, że te w twardej okładce mają lepszy papier, czy to jakiś przypadek. I teraz czas na te większe kalendarze. Tutaj jest to zupełnie nowa seria, ja jej wcześniej nie widziałem. To są już większe formaty, nie kieszonkowe. I tak, to jest seria Momoko Sakura, poświęcona właśnie tej artystce i jej postaciom i mamy tu dwie wersje kalendarza. Te obydwa kalendarze są w twardej okładce i należą do takiej kolekcji azjatyckiej. Nie pamiętam, czy była wcześniej inna wersja tej kolekcji. W każdym razie kalendarz, jak to kalendarz Moleskina na początku, ma te same elementy
które są we wszystkich kalendarzach i mniejszych z rozkładami miesięcznymi na początek i z takimi dodatkowymi stronami na różnego rodzaju zapiski. Mamy rozkład tygodniowy także i ta zasadnicza część, tak jak i w tym małym, rozkład tygodniowy po lewej stronie i miejsce na notatki po prawej stronie. Tak więc to taki klasyczny kalendarz, który tutaj jeszcze dodatkowo ma związane z tą serią grafiki Momoko Sakury i jej postaci mangowych. A co do jakości papieru, który tutaj mamy, no to zaskoczeń chyba specjalnych nie będzie. Raczej nie bardzo udaje się tutaj dobrze pisać piórami, natomiast pozostałe narzędzia piszące na tym papierze wypadają zupełnie dobrze. Nie jest to aż tak niedobry papier jak ten w tych małych notatnikach. Mniej to tego przebijania jest, ale bywa. Tamten kalendarz jest właściwie na 1,5 roku, ja tego jeszcze nie powiedziałem, natomiast jego druga wersja to jest tak zwany, można powiedzieć, ślepy kalendarz, który możemy sobie rozpocząć w dowolnym miesiącu, a nawet w połowie roku, jak sobie wolimy. Takie elementy, jak były w poprzednich kalendarzach na początku, także mamy i tutaj, i ten rozkład tygodniowy z miejscami na notatki po prawej stronie i z kilkudziesięcioma, tu jest dokładnie 30 stron na koniec na różne inne notatki. Także i tutaj mamy gadżety, które są z tym kalendarzem dostępne. Tu jest taka kopertka i coś w rodzaju mikrokartki pocztowej. Tak więc z grubsza te kalendarze dwa się prezentują i w każdym mamy po 2 zakładki, takie płócienne. Tak więc jeszcze raz przypominam, Momoko Sakura, artystka mangowa, stała się bohaterką nowej serii kalendarzy Moleskina, które mamy dostępne w tym roku w takich dość, jakbym powiedzieć, wesołych barwach. Na pewno będą chętni miłośnicy mangi i nie tylko do nabycia tych kalendarzy. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.